Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przepis na pyszny piernik herbaciany z masą i powidłami. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału. Pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem również znajdziecie link do bloga ze wszystkimi moimi przepisami. Na początek potrzebujemy 4 całe jajka i będziemy je ubijać z cukrem na białą, puszystą masę. Na tą porcję potrzebujemy 3/4 szklanki cukru. U mnie są szklanki o pojemności 250 ml. Masa już zrobiła mi się biała, mam już wymieszany tutaj cukier, już dodaję ostatnią partię, więc teraz dodajemy kolejne składniki. Dodajemy szklankę przestudzonej mocnej herbaty, najlepiej takiej z 2 torebek, czyli 250 ml. Następnie dodajemy 3/4 szklanki miodu, szklankę oleju, opakowanie przyprawy do piernika, a następnie 3 szklanki mąki pszennej. Ja już tutaj dosypuję mąkę wraz z sodą, mam od razu tutaj wsypane do mąki 2 łyżeczki sody. I wszystko razem miksujemy. Ta masa wychodzi dosyć rzadka i taka też powinna być. Teraz musimy ją podzielić na 3 najlepiej równe części, żeby wszystkie 3 nasze blaty były jednakowej wysokości po upieczeniu. Każdy blat ciasta będziemy przelewać na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. U mnie jest to forma o wymiarach 25 na 35 cm i każdy blat ciasta piekę oddzielnie. Ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni, pieczemy około 15 minut. I tak postępujemy z każdym blatem ciasta. Następnie odstawiamy do przestudzenia. Następnym krokiem będzie przygotowanie masy. Mam tutaj w garnku wlane 500 ml mleka, dodaję 1/4 szklanki cukru i całość zagotowuję. A tutaj w kubku mam szklankę mleka, czyli 250 ml i wsypuję do mleka 8 łyżek kaszy manny i całość mieszam. Gdy mleko mi się zagotuje, wlewam kaszę mannę i cały czas mieszam. Gotujemy, aż masa nam zgęstnieje przez około 5 minut. Pamiętajcie, żeby dosyć często to mieszać, żeby kasza nam się nie przypaliła. A po tym czasie oczywiście odstawiamy tą masę do przestudzenia. Mam przygotowane tutaj w misie miksera 200 g masła. Masło mam w temperaturze pokojowej i w tej samej temperaturze mam tą masę z kaszy mannej. Masa nie może być ciepła, żeby nam ten krem się nie zważył. I dodaję łyżka po łyżce ugotowanej kaszy mannej. I teraz całość miksujemy, aż wszystkie składniki nam się połączą. Krem mam już przygotowany i teraz każdy blat ciasta smarujemy powidłami lub dżemem porzeczkowym. Ja akurat wolę dżem porzeczkowy, chociaż w oryginale powinny być powidła śliwkowe. Jeżeli ktoś nie lubi powideł, może być oczywiście również dżem porzeczkowy. I na dżem wykładamy połowę przygotowanej masy grysikowej i delikatnie jej rozsmarowujemy po całym cieście. I przykrywamy drugim blatem ciasta i powtarzamy tą samą czynność. Smarujemy powidłami lub dżemem i dodajemy pozostały krem grysikowy. I tak samo całość rozsmarowujemy i przykrywamy ostatnim blatem ciasta. A na koniec tylko wystarczy przygotować polewę. 50 ml śmietanki 30% podgrzewamy. Do gorącej śmietanki dodajemy 50 g pokruszonej czekolady. Zdejmujemy z ognia, czekamy aż całkowicie się rozpuści i smarujemy po cieście. Na koniec tylko dowolna dekoracja. Chłodzimy ciasto w lodówce i cieszymy się jego pysznym smakiem przez długich kilka dni. Ciasto bardzo długo zachowuje swoją świeżość i jest przepyszne. Przygotujcie, skomentujcie, oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.